Cześć, ja jestem Kin, a w tym filmiku chciałabym Wam polecić kilka mniej znanych południowoamerykańskich powieści, a właściwie nowelek w niektórych przypadkach. Widziałam na kanale Znalezione Przeczytane, że organizowana jest taka akcja południowoamerykańskie babie lato, czyli po prostu czytanie południowoamerykańskiej literatury we wrześniu. Ja ostatnio mam fazę na czytanie południowoamerykańskiej literatury, w związku z czym pomyślałam, że może coś polecę. Zacznijmy od najkrótszej i najłatwiejszej w odbiorze. I jest to Kronika zapowiedzianej śmierci Marqueza. I jeśli w tej chwili myślicie sobie, jeśli Marquez to jest ten najłatwiejszy, to ja nie chcę wiedzieć, co jest dalej, to macie rację, dalej jest gorzej, ale z drugiej strony to nie jest takie jak 100 lat samotności. Właśnie to jest taka bardziej przystępna książka Marqueza, ponieważ po pierwsze, wszyscy mają inaczej na imię, da się rozpoznać, kto jest kim. Po drugie, jest bardzo krótka. Po trzecie, wszystko odbywa się mniej więcej chronologicznie, a przynajmniej zawsze wiemy, o kim to jest i w którym momencie co się dzieje. Ta książka jest właściwie tym, czym mówi tytuł, czyli jest taką jakby dziennikarską kroniką morderstwa, które zostało popełnione i o którym wszyscy wiedzieli, że zostanie popełnione, a mimo to nikt nie powiedział osobie zainteresowanym o tym, że to się stanie. I mamy takie jakby wywiady ze świadkami lub z osobami zainteresowanymi. Mamy jaką rekonstrukcję dnia tej osoby, która została zamordowana. I z tego wszystkiego wyłania nam się taki mikrokosmos społeczeństwa kolumbijskiego. Książka pokazuje nam toksyczną męskość, pokazuje nam kulturę macho, pokazuje nam wartość kobiety, wartość małżeństwa. Oczywiście są też odniesienia do religii, przemoc seksualna i przemoc domowa. A to wszystko jest powiedziane z dystansem. To wszystko jest nam po prostu pokazane, a naszą rolą jako czytelnika jest przyjęcie tego i zadecydowanie, kto według nas ma rację, jeśli ktokolwiek. Kolejna książka jest krótka, ale bardzo, bardzo trudna formalnie. Nie chcę Was zniechęcać. Nie aż taka trudna formalnie, bo język jest bardzo przystępny, nie ma tam trudnych słów, ale problem polega na tym, a jednocześnie to, co jest najlepsze w tej książce, ogólnie bardzo ciężko się zorientować, kto wypowiada się w książce. A jaka to książka? Jest to Pedro Páramo Juana Rulfo. To jest książka, która zainspirowała Marqueza do napisania 100 lat samotności. Ale wydaje mi się, że w Polsce się jej za bardzo nie czyta. A szkoda, ponieważ ten chór głosów jest po prostu niesamowitym przeżyciem czytelniczym. O czym jest ta książka? Więc człowiekowi umiera matka, mówi mu: jedź do mojego miasta rodzinnego, tam jest twój ojciec. Ojcem jest Pedro Páramo. Ale okazuje się, że to miasto to jest miasto duchów. I Rulfo bierze ten motyw ducha i aplikuje go w takie różne sposoby, także on jest taki wielowymiarowy, wiele znaczy. Znaczy śmierć duchową, ale znaczy też śmierć autentyczną, znaczy duch przeszłości i inne, które może Wy wyczytacie w tej książce, których ja nie wyczytałam. Można ją czytać 100 razy i za każdym razem znaleźć coś nowego, a jednocześnie jest emocjonalna, ponieważ opowiada tragiczne historie często i opowiada taką tęsknotę za przeszłością i tęsknotę za coś, czego się nigdy nie miało. Dlatego serdecznie polecam, wspaniała jest. A ostatnią książką, którą chciałabym polecić, jest Plugawy ptak nocy José Donoso. Nawet sam tytuł. Czy sam tytuł nie sprawia, że chcecie to przeczytać? Ja nigdy nie czytałam takiej książki jak ta. Juan Rulfo jest blisko, ale nie jest to ten level. Nie. Fabuła, jeśli przeczytacie fabułę Lubimy czytać na odwrocie, okaże się, że to nie jest zupełnie to, co Wam się wydaje i będziecie zdziwieni. A to dlatego, że ta książka jest dżunglą. To jest jak taka frenetyczny sen chorego człowieka. Właściwie to jest to, co mogę powiedzieć, że rzeczywiście to tym jest. Frenetyczny sen chorego człowieka. I ten sen wciąga nas i myli na tropy i za każdym razem, kiedy wydaje nam się, że okej, już rozumiem, już myślę, że wiem, o czym jest ta książka, to
Czytajcie ją, ona jest wspaniała. Jeśli przeczytacie którąkolwiek z tych książek, albo czytaliście którąkolwiek z tych książek, to chętnie o tym usłyszę, bo znam bardzo mało ludzi, którzy je czytali. No i to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć!